Witajcie, witajcie w nowym dniu. My cały czas na naszej dzikiej miejscówce. Sami możecie zobaczyć, jaka jest fantastyczna. Jest tak, nawet ma swoje własne śmietniki. To jest kulturka. Tu jest pole, na którym można się zatrzymać. Olbrzymie, że tak powiem. Tu my jesteśmy rozbici. Tutaj mamy tą naszą plażyczkę. O. A tutaj jest zagrodzone, dlatego że tam jest beach bar, który będzie, jak wcześniej mówiłem, otwarty za jakiś tydzień, pod koniec maja. No i tak naprawdę tu wszystko jest za free. Parking jest całkowicie darmowy, można sobie tutaj nocować, więc my korzystamy z tego w chwili obecnej, bo miejscówka naprawdę jest sztos. Powiem szczerze, że jest sztos, tym bardziej, że żeby nie było, to jest tu też tak, mówiąc uczciwie, że przyjeżdżają tu samochody, podjeżdżają, rozglądają się, jedni robią zdjęcie i idą dalej, inni mówią: cholera, zajęte, jedziemy szukać następnej miejscówki. Dobra, a ja idę na śniadanko, bo dziś Adrianka tutaj szykuje jajówę. O matko, co tu się stało? Troszkę słoneczko wychodzi. Myśmy się już rozłożyli bardzo dobrze. To widać tutaj na załączonym obrazku. O. I nasze krzesełka ze stolinkiem. Winko już leży. Ale zaraz Wam coś ciekawego pokażę, bo muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Przyjechali sobie, oczywiście, bo to wiadomo, no, plaża jest dla wszystkich. Każdy gdzieś sobie pomyślał, żeby przyjechać. Ale jak można postawić tak na środku samochód, żeby zablokować sobie przejazd, bo tam plac jest, placyk z tyłu jest, ja Wam zaraz pokażę. A z drugiej strony co tam siedzą sobie na stolikach. O, super, bardzo fajnie, nikomu to nie przeszkadza, ale nie można przez nich już przejechać, dlatego że ustawili sobie tak fajnie samochód na środku, że plac do tyłu już nikt nie wiedzie. Szczerze, to takie mega chamskie jest. No, tego się nie spodziewałem. No ja Wam powiem, zbliża się taki zachód słońca, on będzie gdzieś tam za godzinkę. My go tam dzisiaj nie będziemy widzieć, ale w sumie to teraz przygotowanie do grilla mega turystycznego, Polish Grill, kiełbacha zwyczajna, proszę. I teraz uwaga, cyk, z takim widokiem. No ja Wam powiem, że ta miejscówka w Chorwacji to robi torpedę. Można a my sobie korzystamy już nie sami, bo jest tu parę osób na tym parkingu, tak jak Wam pokazałem, przyjechało, ale myśmy się zaklepali w pierwszej linii brzegowej. O! Witam serdecznie w tym już niesłonecznym dniu. Dziś w nocy przyszły potężne deszcze, ale potężne, takie urwanie chmury na naszą miejscówkę. Jak tu wczoraj, ja nie wiem, czy to może gdzieś na wcześniejszych momentach będzie widać, nic tutaj nie było, to tutaj już woda stoi, leje jak z cebra, więc nasze plany się trochę zmieniają. My zaraz będziemy wytyczać nową trasę. Tu jeszcze Wam pokażę. Trochę osób się rozbiło, niektórzy dojechali w środku nocy. Ta miejscówka jest taka, że po legalu można. Więc ja powiem Wam tak, ogólnie używamy windy do sprawdzania prognozy pogody i wyszło, że no będzie tutaj nam padało dosyć długo. Z racji tego, żeśmy zaczęli się zastanawiać, w którą stronę polecieć, tak żeby nie było
żeby była przynajmniej jakakolwiek fajna pogoda, a nie cały czas deszcz, no bo jakby nie patrzeć, jest tutaj szaro. I będziemy lecieć. Wyszło, że najlepsza sytuacja w wyniku wyszukiwań jest w Puli, że tam mniej więcej słońce będzie się przebijało, raz słońce, raz deszcz. I tutaj jest taka, więc decyzja zapadła, że lecimy na Pulę. Szybkie śniadanko, pakowanko, odłączanko Starlinka. Starlink, powiem Wam tak, Starlink w takiej pogodzie daje radę. Daje radę, cały czas mamy internet, więc to może jeszcze tak zobaczymy, jak już tak zacząłem gadać o Starlinku, to test prędkości w taką pogodę, proszę. Jest pełna moc Starlinka, ulewny deszcz totalnie mu nie przeszkadza. Mi będzie przeszkadzał, jak zaraz będę właził na dach, go ściągać i odpinać. Dobra, to na razie tyle. Dobra, wyszedłem. Jak widzicie, tutaj jest wszędzie pochmurno. Ja muszę tak, Starlinka ściągnąć, lampki poodpinać. O, tutaj wody na przykład wczoraj nie było. To wszystko się wrębało przez noc. Odpływu nie ma za bardzo, bo odpływ jest jeszcze zatkany z tej strony, ale ona się tam przebija. Bo fale są takie zburzone, wczoraj była idealna krystaliczna ten. Więc my tutaj robimy śniadanie, ja zwijam sprzęt i lecimy. Słuchajcie, więc tak, będziemy kontynuować test nawigacji. I mamy tutaj TomToma, Seagig Tracka, którego nie cierpię, i tutaj mamy Garmina. I tak, zaczynamy od Seagig Tracka. Wyznaczamy sobie to, gdzie chcemy pojechać. I mniej więcej my akurat znamy tą opcję, więc to jest tutaj w Puli. Tutaj akurat widać, bardzo szybko, fajnie chodzi na Seagig Tracku. No i powiedzmy, że w to miejsce, bo ja wiem, że tutaj w to miejsce, że tutaj jest kemping. Tu są te parametry, my jedziemy ciężarówką, spalinowy, tu są wymiary naszego pojazdu, prędkość z maksymalną 110, no i mówi wytycz trasy, tak? No i on tutaj teraz zaczyna sobie przeliczać, mamy 3 propozycje, raz, 2, 3, możemy sobie wybrać którą, my wybieramy prawdopodobnie tą drugą propozycję, ona ma tam 628 i klikamy, dobra, i tutaj mamy już ustawienia. Teraz Seagig Tracka na identycznej zasadzie można go zrobić, oddalić, przybliżyć i ok. Ale ja na Seagig Tracku mam jedną rzecz taką zrobioną, a mianowicie Park Fortnite. Czekajcie, bo tutaj już ustawiałem przed chwilą. I w Park Fortnite wybieram sobie kemping, na którym będziemy. No, tutaj klikam, pokaż mi tam kemping. Ja wiem, że na nim już będziemy, bo żeśmy go wybrali wcześniej i tutaj sobie i on autentycznie przerzucił mi do Seagig Tracka te dane. Więc też mamy 3 trasy, którymi powiedzmy, że tą samą trasą, co tą wybierzemy. Ona ma 600 i tu mamy 9 godzin jazdy. I teraz tak, no włączamy nawigację. 8 godzin 40 minut jazdy tam, a ten pokazuje 9 godzin 30, więc tutaj jest różnica. Odległość jest ta sama i idziemy do Garmina. Słuchajcie, w Garminie trochę jest inaczej, ale też tak ja wybieram sobie kempingi, wszystkie kategorie i teraz jak sobie oddalę w Garminie, Garmin trochę wolniej chodzi. O, czekajcie, bo to był już wyznaczona trasa, ale my to zrobimy jeszcze raz. I mówię, pokaż mi tutaj wszystkie kempingi, które są na Puli. W tym miejscu, szukaj tu. I on teraz tutaj będzie szukał tych kempingów. Mamy 1 lub 2. No dobra. To jest na 1. Dobra, bierzemy 1 i w Garminie możemy rozpocząć trasę od nowa. I
Garmin jest trochę wolniejszy od tamtych dwóch nawigacji. Trzeba chwilę tu poczekać, zanim nam wyliczy te prawidłowe trasy, ale też w Garminie pokazuje dwie trasy i uwaga, i może się nas zapytać, czy chcesz zedytować trasę przez jakąś rzecz, jakieś miasto, więc już Wam pokażę. I teraz tak, Garmin powiedział, że mamy 7 godzin 30 minut do przejechania, a ja mu powiem tak, słuchaj, ja bym chciał na tej trasie przejechać przez tą okolicę. Tą okolicę. Dobra, i on po prostu obliczy przejazd przez tą okolicę. Zrobi tutaj objazd. Niestety jest trochę wolny, ale dobra, dzisiaj mamy już tutaj to objazd w tej trasie szybko, mamy minus 52 km, mniej więcej odległość jest identyczna na wszystkich trzech tych. Dobra, i teraz my zaraz ruszamy i będziemy prowadzić testy tych trzech nawigacji. Ogólnie tak, my już jak widać lecimy. Wielki test nawigacji trwa, ale ja teraz w tej sekundzie o nim nie będę opowiadał. Jak tam wyjedziemy gdzieś tam na autostradę, to już 2-3 zdania zamienię, bo w międzyczasie działo się. Tak naprawdę jedziemy 70 km, ale zbliżamy się ponownie do tego wybudowanego nowego mostu, za pomocą którego omijamy Bośnię i Hercegowinę w drodze na Dubrownik. I tym razem znów żeśmy ominęli granicę, nie jechaliśmy przez Bośnię i Hercegowinę. Nie chciało nam się, że tak powiem, być może są kolejki, być może nie ma kolejek. Przejechanie tą okrężną drogą, jak nawigacje pokazały, nie spowodowało jakieś nadłużenia kilometrów ani niczego za bardzo. O, i teraz zobaczcie, macie widok na ten most. Ten most został oddany w 2022, czyli rok temu na wakacjach. W lipcu na wakacjach, czyli już można było lipiec, sierpień po nim jeździć. On ma 2,5 km długości niecałe, bo 2,400. I uwaga, jest Made in China. Made in China dlatego, że budowali go Chińczycy. Więc jak to z nim będzie w przyszłości, to się dowiemy. Znaczy 85% było dofinansowania z Unii, reszta była firma chińska. Budowali Chińczycy za kasę z Unii Europejskiej. Tak. Unia Europejska zapłaciła Chińczykom za ten most. O. Chodzi o to, że dofinansowanie budowy mostu było faktycznie z Unii Europejskiej. Most robi wrażenie, no faktycznie jest fajny, szybko się przez niego przyjeżdża i przede wszystkim już nie stoi się w kolejkach na granicy z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno niektórzy z Was pamiętają takie kolejki. Ale jeżeli komuś tam ktoś ma ochotę przejechać się przez Bośnię i Hercegowinę w drodze na Dubrownik czy tam bliżej, to bez problemu. No, most jest darmowy, nie ma żadnych opłat za niego i nigdy nie będzie. Objazd, tak jak mówię, nie nadłużyliśmy żadnych tam kilometrów, więc myśmy nie widzieli powodów, dla których mamy jechać przez granicę. Wręcz przeciwnie, chwalimy sobie, że można przez ten most przejechać, bo właśnie żeśmy ominęli. Słuchajcie, przed nami jeszcze 600 km drogi dzisiaj. Mamy wytyczoną odległość na pulę na wszystkich trzech nawigacjach, ale mimo wszystko powiem Wam, że są różnice.
To znaczy Garmin i TomTom mniej więcej podają ten sam czas dojazdu, mniej więcej, bo tam 10 minut różnicy na takiej odległości, to znaczy, że nie ma żadnej różnicy. Ty ziewasz. Nie, Słyszałem, że ziewałaś. to nie ja. Słyszałem, że nudzisz się ze mną. Nie, słucham co mówisz. Aha, no dobra. Więc różnica między TomTomem a Garminem pod względem czasu dojechania praktycznie jest zerowa. Pod względem wyznaczonego dystansu ten ma 590 do celu, a ten 640, więc tutaj jest 50 km różnicy. Co widziałem, że TomTom jakoś dziwnie nieraz potrafi zjechać z głównej drogi po to, żeby na nią zaraz z powrotem wjechać. Ma jakiś taki, to City Track też ma takie odchyły, że jedziemy główną drogą, on nagle każe skręcić na boczną i potem znów wjazd na tą główną. Nie wiem, skąd się bierze taki błąd, ale po prostu jest. I teraz tak, w odległości to City Track i Garmin ta sama odległość do celu. Identyczne odległości, pewno wyznaczona ta sama trasa, tylko City Track mówi, że będziemy na 19:20, a tu będziemy na 17:44. Więc powiedzmy te pół godziny różnicy jest. Wielki test nawigacji będzie trwał, że tak powiem, do końca naszej podróży, więc zawsze coś tam będziemy dopowiadać. No i finalnie powiem, która nawigacja, ale dla niecierpliwych ja bym brał Garmina Camper. A dlaczego jego, a nie te, to w przyszłości powiem dokładnie. Zatrzymaliśmy się, żeby kupić tutaj w miejscowym warzywniaku, nie wiem jak to nazwać, mandarynki, cytryny, no takie ten. Także Adrianka poszła po reklamówkę mandarynek, zobaczymy z czym wróci. Leci Adrianka z zakupami. Mamy dzisiaj mandarynki i daktyle. Jak daktyle? No dobra, zaraz zobaczymy. Ty wzięłaś daktyle? Nie. Ja widziałem daktyle. Okej, no dobra, niech ci będzie, zobaczę. Ja odpalam ciągnik i jedziemy. No, słuchajcie, dopowiem jeszcze, bo jedziemy przez ten Opuzen, czyli te tereny no żeśmy wyjechali właśnie. Tereny rolnicze w Chorwacji, to jest taka dolinka. Ona po prostu jest okupowana chyba przez wszystkich rolników. Tutaj są te miejskie stragany, na których się kupuje te wszystkie takie przetwory w słoiczkach, oliwy z oliwek, papryki, no wszystko takie domowej roboty, miody. No jak żeście widzieli, Adrianka przyniosła te mandarynki. Mandarynki to były? Tak, Klementynki, mandarynki. Za 5 euro, prawdopodobnie 3 kg. Znaczy siateczka, no ciężko powiedzieć ile to było, bo tam nie było wagi, po prostu pani mówiła 5 euro i pokazywała na siatkę. No żeśmy wzięli, zobaczymy jaki to ma smak później. No i przede wszystkim daktyle, a figi, a za figi ile zapłaciliśmy? Też 5 za figi, nawet więc też, ale figi to były widać, że są świeże. Przyznaję, że nie wiedziałem, że tutaj rosną figi, że figi rosną w Chorwacji. Dalej tego nie wiem, mam nadzieję, że to są ichnie, a nie jakieś tam sprowadzone. Ale chyba pójdę doczytać, czy w Chorwacji rosną figi. Dojeżdżamy do bramek, bo będziemy wjeżdżać na autostradę. A my już, że tak powiem, trzeci raz jesteśmy na bramkach, to ja się czuję jak u siebie we wiosce. Tylko teraz muszę wiedzieć, tu się pobiera bilecik, więc my sobie jedziemy pobrać bilecik i zobaczymy, ile nas będzie kosztowała wycieczka prawie na samą górę. Może nawet na samą górę. To jest to, czego nie lubię. A, nie jest tak źle.
bilecik mamy, poszło nawet szybko. Ok. I teraz taki szybki rys. Słuchajcie, jesteśmy w trasie 100 km, 120 km za nami jest Dubrownik. Myśmy spali 20 km od Dubrownika w tej zatoczce. I teraz przed nami 560 km na samą górę, kierunek Pula. Czy nam się uda to zrobić dzisiaj? Taki jest plan, aczkolwiek ja tam nie lubię w razie czego cisnąć gdzieś tam. Można oczywiście na wieczór, czyli na godzinę 18 powinniśmy być. Więc zaraz się okaże, jak to będzie wyglądało. Lecimy. Ok, robimy mały przystanek obiadowy. Przez całą drogę, przez całą drogę, jaką mieliśmy do tej pory, a już 260 km za nami, cały czas leje deszcz, Tam jest prześwit. O, tam. I tutaj, Nie to. no proszę, leje jak sobie. Słuchajcie, paliwko dieselek po euro 20. 23. Euro 23, więc tak, my się tu tankujemy. W tym miejscu się zatankuje. W tym miejscu, dobra. Tankujemy się i jemy obiadek. Tak zwany dobry znak. Zaczyna tam słoneczko wychodzić. Myśmy się zatankowali, a teraz jemy ukraińskie pierogi. Kiedyś były to inne, ale teraz są ukraińskie. Z wiadomych powodów. Adrianka jeszcze tam, ona lepiła całą noc. Trochę ulepiła i proszę, jakie wspaniałości. Jemy. No i jesteśmy już na bramkach. Zaraz zobaczymy, ile zapłacimy. Ale uwaga, mamy zmianę. Mamy trasy, bo mieliśmy lecieć do samej Puli. A teraz skręciliśmy na Zadar. Pan w okienku nam tu ładnie przyjmie pieniążki. Dobry. No. Okej, kartę podamy. Gdzie tu się tam się wyświetla? 21. 160 km. Thank you. A więc tak, 21 euro, 160 km drogi, dlatego że myśmy podjęli decyzję, że jednak skręcamy na Zadar. Pogoda tutaj nam sprzyja, dlatego że jak wiadomo uciekliśmy przed tymi ulewami, które nagle spłynęły i miały tam trochę trwać, więc teraz wytyczyliśmy najpierw na Pulę, ale będąc w tej okolicy mówię, jest pogoda ok, spróbujemy od Zadaru. I przyznam się szczerze, że nie wiemy, gdzie tam będziemy spać, nie wiemy, jak wygląda pole kempingowe, bo tym razem jedziemy bezpośrednio na pole kempingowe, zrobić cały sobie serwis tego, a potem się zastanowimy, jak będzie dalej to wyglądało. Słuchajcie, przyjechaliśmy na kemping w Zadarze. Ja go potem pokażę dokładnie, mapka całego kempingu. My jesteśmy na tym żółtym polu. Niestety nie ma tych na kartę ASCII. Nie ma, dlatego że na kartę ASCII się skończyło. Karta ASCII jest tylko tutaj na niebieskim polu. Aha, jest zajęte, tak? Więc tak, wszystko jest zajęte. Ten kemping ma naprawdę olbrzymie obłożenie. Więc po prostu wzięliśmy co było, a zaraz się dowiemy, co było, dlatego że mamy no i co? Dobra, puszczają nas. Pan mi powiedział, że mam tu skręcić w prawo. Czy skręcasz w lewo? Pan mi powiedział, że mam skręcić w lewo i jechać tędy do końca. Nie wiem, dlaczego on mówił do mnie, że to jest Place Gold. Nie wiem, co miał... Strefa Gold. Nie wiem, co pan miał na myśli, ale on mówi Place Gold. I czy chodzi o to, że tam chodzą wszyscy w złocie? I
Dobra, jadę w ciemno, bo naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie jesteśmy i gdzie mamy jechać. Jaka przyczepa Pagini! O matko, pokaż tą przyczepę Pagini. O matko, to przecież to miliony kosztuje. I tak, tu są te strefy, tu są już te strefy, to są już te strefy. Niestety nie wiem, gdzie jest nasza. Aha, tu są numerki. Czekaj, Dobra, gdzieś muszą to być- jest niebieska. To jest Dobra. strefa niebieska dla zajęta. Myśmy mieli być na niebieskiej A ten wjechał strefie. jeszcze, zobacz, na niebieską strefę. Na niebieskiej strefie mieliśmy być, ale niestety ona jest zajęta. My jesteśmy na strefie Gold z numerem 151. I teraz patrzymy, No to gdzie wygląda, mamy... patrz. Ej, chyba żeśmy... No źle, bo on ci powiedział w prawo, a ty powiedziałeś w Ale w lewo. dół jest 151, tak? Przyznaję szczerze, że to nie jest takie proste. Jest 150, nie jest 165. Tutaj jest 151? No wygląda na to, że tak. Dobrze, okej. To może- Więc nasza 151 jest na samym końcu. Nasza 151 jest na samym końcu. Ja panu... O cholera, przejadę tędy, czy Nie, bo tam nie przejadę? przejedziesz przez ten drzewo. Muszę przejechać. Ej, odbionka. Dobrze, Co? jest. Dobra, 151. Aha, a ty powiedziałeś, że nie chcesz Ja pod tak, drzewem? ja mówiłem, że on nie chce drzew. On powiedział, to jak nie chcesz drzewa, to a będą tam drzewa, No, to przyjdź wytnij. i powiedz, którą sobie wziąłeś. Bo my niestety, jak widzisz, mamy na pierwszej linii brzegowej. No niestety. Niestety, bo to majątek kosztuje. No gold, to gold. 152. Tu mamy. Gdzie? Ty masz 151. No właśnie. A gdzie jest 151? Tu. No i nie masz drzewa. Ej, czekaj, kurwa. Tylko oni się tu tak 150. rozpierdzielili, Patrz, że... na 151. Czyli to jest pierwsze chyba, mi się wydaje. Jak? Patrz, zobacz, pierwsze, widzisz? Bo tam też było 150 do 165. No to powiem Ci tak, zagadka roku. Zagadka roku, przyznaję. Słuchajcie, pierwsze podejście nam się nie udało. Pierwsze podejście nam się nie udało, dlatego że no dostaliśmy cyferek 151 dostaliśmy, no ale okazało się, że tam tak naprawdę chyba motory mogą stanąć, albo taki Volkswagen jak te piątka Kataka Kalifornia. No i po prostu za malutkie miejsce, żebyśmy się wciśnęli, chociaż my i tak jesteśmy malutcy, musieliśmy się cofnąć, a pani powiedziała tak, że ona nie wie, które tam miejsce jest free, bo tam w systemie jest coś się powypierdzielało, żebyśmy sobie pojechali, sprawdzili, rzucili torebkę na to miejsce i jak już będziemy wiedzieli, które miejsce jest nasze, to żeby do niej z buta podbiec i jej powiedzieć, że to nasza torebka leży na tym i takim numerze. Więc tak naprawdę teraz ja sobie podjadę i zobaczę. Myśmy wcześniej się wciskali tu, a teraz tu się nie wciśniemy. Adrianka. Nie, Tomek, chodziło o tamto miejsce. Adrianka tam, jakie tam miejsce? No dobrze, to mów co Nie, chcesz. no bo... Według mnie to jest tamto. Bo Jak tu jest tam? 100... Nie wiem, 112? Według mnie to są tamte dwa miejsca. Dobrze, możesz na chwilę wyjść i zobaczyć. No słuchajcie, po wielu perturbacjach udało nam się wcisnąć o tutaj, między drzewkami, więc wygląda to, dobrze to wygląda. Nie wiem, czy bęka będziemy poziomować, zaraz zobaczymy, a potem Wam pokażę, zademonstruję Wam to całe. Tutaj oczywiście puścimy drona i zobaczymy, ile mamy, jak wygląda ten kemping.